Żeby opowiedzieć historię powstania filmu Izoland, musimy odbyć małą podróż w czasie. 2 lata wstecz, do mojej pierwszej wizyty na Islandii. Pierwszy raz na Islandię przyleciałem zimą 2015 roku, w listopadzie. Był to taki spontaniczny wyjazd wraz z grupką moich znajomych na kilka dni. Łączyło się to też z moimi 32 urodzinami. No i cóż, były to naprawdę niesamowite chwile. Przez te kilka dni objechaliśmy Golden Circle, wybraliśmy się też na południe, gdzie zobaczyliśmy wszystkie wspaniałe wodospady, Seljalandsfoss, Skogafoss. Obserwowaliśmy zachód słońca na czarnej plaży w miejscowości Vik. Także było naprawdę super. Islandia od początku zrobiła na nas ogromne wrażenie. Ta przestrzeń, góry, lodowce, wulkany. W dniu moich urodzin postanowiliśmy wybrać się na północ od Reykjaviku, żeby zrobić sobie taką pieszą wycieczkę i wdrapać się na szczyt krateru Eldborg. Krateru nieczynnego już od wielu tysięcy lat. No i kurczę, była to naprawdę super wyprawa. Było strasznie zimno i strasznie wiało, szczególnie na tych nieosłoniętych polach lawowych. Ale było warto przez to przejść, bo gdy tylko dotarliśmy do podnóża krateru, pogoda zmieniła się w mgnieniu oka, jak to zresztą na Islandii bywa. Chmury roztopiły się, wyszło piękne słońce, więc gdy wdrapaliśmy się już na czubek, to mogliśmy podziwiać naprawdę piękne islandzkie krajobrazy, które roztaczały się z każdej strony. No i właśnie wtedy, stojąc na szczycie tego krateru, pomyślałem sobie, że to jest idealny moment, żeby wymówić moje urodzinowe życzenie, które brzmiało tak: chciałbym objechać Islandię dookoła. Po powrocie do Polski zacząłem poszerzać moją wiedzę o podróżowaniu po Islandii. Czytałem dużo artykułów, relacji, blogów, oglądałem różne filmiki, wszystko co tylko mogłoby mi pomóc w zaplanowaniu mojej własnej wyprawy. No i któregoś dnia trafiłem na właśnie taką wideorelację 2 Brytyjczyków, którzy podróżowali po Islandii na rowerze. No i to był moment, w którym postanowiłem, że muszę to zrobić, że to jest dokładnie to wyzwanie, które muszę podjąć, że wszystkie wybory moje życiowe prowadziły właśnie do tego punktu, że muszę się spakować, wziąć namiot na rower i po prostu objechać na nim Islandię. No i tak też się stało, bo nie minęło nawet pół roku od momentu, jak wypowiadałem moje urodzinowe życzenie na szczycie tego krateru, a już po raz kolejny lądowałem w Reykjaviku, tylko tym razem z rowerem. Była to przygoda życia, podczas której przeżyłem wiele niesamowitych chwil, zmagałem się z najróżniejszymi przeciwnościami losu i przeszkodami, warunkami pogodowymi, a w tym z islandzkim wiatrem, który naprawdę potrafi człowiekowi dać w kość. Co więcej, nauczyłem się pokonywać jakieś własne ograniczenia, bardziej wierzyć w siebie, w to, że sobie mogę poradzić naprawdę w każdej sytuacji, że z każdej sytuacji jest wyjście. Poznałem też wielu ciekawych ludzi z całego świata, bo pomimo tego, że podróżowałem po Islandii samotnie, to na tą samotność absolutnie nie mogłem narzekać. Jeśli ktoś by był zainteresowany tym, jak wyglądała ta podróż dzień po dniu, to zapraszam do przeczytania mojej książki Ring Road do Islandii na rowerze, gdzie właśnie opisuję odcinek po odcinku całą niesamowitą wyprawę. Jest tutaj też troszeczkę wskazówek, różnych anegdotek, ciekawostek i tak dalej. Także zachęcam do przeczytania, jeśli ktoś z Was chciałby odbyć podobną podróż. Bardzo ważną częścią mojej rowerowej wyprawy dookoła Islandii był dziennik, który prowadziłem za pośrednictwem portalu Iceland News Polska. Polegało to na tym, że każdego dnia w kilku słowach opisywałem moje przeżycia, różne jakieś tam ciekawostki, spotkania i to było opatrzone kilkoma zdjęciami.
akcja na tyle przypadła do gustu Polakom mieszkającym na Islandii, że po prostu dostawałem mnóstwo wiadomości, komentarzy z takim dopingiem, miłymi słowami, różnymi wskazówkami, gdzie powinienem jechać, na co uważać, gdzie się warto zatrzymać, co zobaczyć. Mało tego, niektórzy, nie wiem, zapraszali mnie na nocleg, czy na ciepły posiłek, czy żebym wpadł sobie zrobić pranie, czy po prostu, no nie wiem, wszystkie tego typu rzeczy, które mogą w takiej podróży bardzo podnieść morale i chociaż troszeczkę pomóc. Nigdy w życiu nie spodziewałbym się, że akurat na Islandii spotkam tylu ludzi z Polski, to takich fajnych, otwartych, gościnnych. Gdy emocje związane z wyprawą rowerową i książką zaczęły opadać, Islandia nie opuszczała mnie, bo cały czas byłem w kontakcie z ludźmi, których tam poznałem. Wiedziałem też, że będę na pewno chciał wrócić na wyspę. I z racji, że jestem filmowcem, od takiego czasu myślałem o tym, że chciałbym zrealizować swój pierwszy duży projekt. Najchętniej film dokumentalny, bo jest to taka forma, która mnie najbardziej pociąga. No i szukałem tematu. Kombinowałem na różne sposoby, aż któregoś dnia obudziłem się i pomyślałem sobie, że ten temat już mam. Postanowiłem więc nakręcić film dokumentalny o Polakach żyjących na Islandii. Fascynowało mnie to, dlaczego ludzie z kraju takiego jak Polska decydują się na życie w kraju takim jak Islandia, tak odmiennym kulturowo i krajobrazowo. Jeżeli chodzi nawet o klimat, to przecież są to naprawdę skrajne różnice. Zarejestrowałem ponad 17 godzin rozmów z Polakami żyjącymi na wyspie od kilku miesięcy do 20 kilku lat. No i były to naprawdę fascynujące historie, bo ci, którzy na Islandii są najdłużej, ruszali na nią jeszcze w takiej epoce sprzed internetu, więc najczęściej nie wiedzieli nawet, jak Islandia wygląda do końca, co ich zostanie na miejscu, a mimo to postanawiali podjąć wyzwanie i zacząć na niej swoje nowe życie. Rozmawialiśmy też o takim zwyczajnym, codziennym życiu na Islandii, o pracy, o relacjach z Islandczykami, o warunkach pogodowych, ale też o zagrożeniach, o trzęsieniach ziemi, wybuchach wulkanów, o rosnącej liczbie turystów. Niektórzy opowiedzieli mi historię powstania swoich biznesów, co też było takie bardzo ciekawe. Zdjęcia do filmu powstawały przez 2 tygodnie, podczas których kolejny raz samotnie objechałem Islandię, tylko tym razem jeepem i z kamerą. W sumie przejechałem ponad 3000 km. Nie liczyłem, ile przeszedłem i ile przeleciałem dronem, ale naprawdę każdy dzień od rana do nocy był po prostu pełny różnych ciekawych doświadczeń i zasuwania ze sprzętem na plecach. Ja całym autem. Wczoraj taki piękny, słoneczny dzień. 25 km na nogach, po parku narodowym, wokół lagun lodowcowych. A dzisiaj obudziłem się, żeby przeżyć pierwszy islandzki sztorm. Z tego, co patrzyłem w internecie, wiatr wieje z prędkością 20 metrów na sekundę, co robi wrażenie na wszystkim dookoła mnie, poza budynkami. Mam dzisiaj do pokonania drogę wzdłuż fiordów i nie wiem, co robić, szczerze mówiąc, bo znam tą drogę i wiem, że jest zawieszona bardzo często na krawędziach gór. Przy takim wietrze może to być trochę niebezpieczne. Na Islandii nie ma dnia bez przygód. Wczoraj wdrapywałem się na skały, przechodziłem przez strumienie lodowatej wody tylko po to, żeby zobaczyć największy wodospad w Islandii, czyli najwyższy wodospad w Islandii, czyli Glymur. Było to niesamowite przeżycie. Bardzo wszystkim polecam, jeśli odwiedzicie Islandię, szczególnie, że jest to bardzo niedaleko od Reykjaviku. Tuż za Akranes, w zatoce, bez problemu sobie to znajdziecie, sobie to miejsce. Jest to taka wycieczka około godziny w jedną stronę, ale naprawdę wrażenia są rewelacyjne. Można się poczuć trochę jak Indiana Jones. Dzisiaj natomiast będę się wspinał na szczyt tej góry tam za mną.
góry, której nazwy jeszcze nie umiem wymówić, ale zamierzam się nauczyć, jak już na nią wejdę. Michał powiedział mi, że na szczycie tej góry jest księga, do której każda osoba, która się tam wdrapie, to się do niej wpisuje, więc zobaczymy, czy po prostu tak bardzo robił mnie w konia, czy rzeczywiście jest to taka prawdziwa historia. Wow! Taką fajną klamerką, finałem tego projektu była premiera filmu Izoland, która odbyła się 11 listopada 2017 roku w ambasadzie polskiej w Reykjaviku. Był to taki naprawdę niezwykły wieczór, bo większość bohaterów mojego filmu spotkała się po raz pierwszy. Także no, do późnych godzin nocnych trwały różne rozmowy, dyskusje, opowiadanie sobie anegdotek, ciekawostek o wyspie, dzielenie się najróżniejszymi doświadczeniami w bardzo, bardzo miłej atmosferze. Na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom tego projektu, wszystkim osobom, które mnie wspierały podczas jego powstania, czytelnikom portalu Iceland News Polska, którzy dopingowali mnie podczas rowerowej wyprawy, bo gdyby nie wasze zaangażowanie, dobre słowa, a zarazem promocja tego całego wydarzenia, to nie udałoby mi się poznać tych wszystkich wspaniałych ludzi, a co za tym idzie, zrealizować tego projektu. Specjalne podziękowania należą się też chłopakom z firmy Icepol, którzy wsparli mnie jeepem na ten dwutygodniowy objazd Islandii, podczas którego kręciłem film. Więc gdyby nie ich zaufanie i taka właśnie pozytywna energia, to w ogóle by ten projekt nie powstał. Także pozostało mi jedynie zaprosić wszystkich do obejrzenia zapowiedzi filmu, który póki co jeszcze będzie pokazywany w kinach studyjnych, na różnych spotkaniach, być może w telewizji, a na sam koniec na pewno zostanie opublikowany w internecie, także wszyscy zainteresowani będą mieli szansę go obejrzeć. Cóż, no, dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim, żeby mieli okazję zobaczyć Islandię na własne oczy, bo naprawdę jest to kraj niesamowity, magiczny i po prostu w ogóle wyjęty z absolutnie jakiejś totalnie innej czasoprzestrzeni. Pozdrawiam. Ja przyjechałam w 1991 roku, 23 października. Nie wiedziałam, gdzie jest Islandia. Nie miałam bladego pojęcia, że w ogóle taki kraj istnieje. Nie wiedziałem, gdzie to jest na mapie. Przyleciałem tu w lutym, 9 lat temu i jadąc z Keflaviku, to było jakbym był na Księżycu. Była śnieżyca, pustka i nie wiedziałem, gdzie jadę. Pamiętam, że ktoś się śmiał z nas, że lecimy na białe niedźwiedzie. Każdy był przekonany, że tu jest tylko lód i zima. 10 lat temu w sumie chyba uciekłem od tam, jak każdy chyba uciekał od czegoś. Byłam na takim etapie po prostu życia w Polsce, że zgodziłabym się na wszystko, byleby uciec od polskich realiów pracy. Ta radość, jak się mówiło Tak. szefowi, że bye bye. Nie marzyłam o Islandii. To był przypadek. To dlaczego się tu znalazłam, to głównie to tak naprawdę miłość. No. Tutaj znalazłem Berenikę i dzięki temu tak naprawdę i dzięki Islandii całe życie wyszło na prostą. Potrafię się zapatrzyć, zatrzymać się na danym punkcie, na danym widoku i cieszyć się tym. Kiedyś nie miałem na to czasu.